Siema, witajcie, ja jestem RT, a w dzisiejszym odcinku co będziemy robić? W dzisiejszym odcinku zrobimy dla Was podsumowanie roku 2025. Zobaczycie przebitki z naszych nagrywek, jak w tym roku było, powspominacie piękne chwile, które z nami w tym roku spędziliście. Po prostu sobie sentymentalnie przypomnicie, puścimy Wam filmy, do tego damy jakąś muzyczkę i będziecie mogli sobie obejrzeć, zobaczyć. Oj tak, pamiętam jak oglądałem ten odcinek. Zobaczycie całe nasze podsumowanie naszej pracy w tym roku, to ile filmów wrzuciliśmy. Tak, ten materiał jest podsumowaniem naszej pracy w tym roku. Wrzuciliśmy w tym roku sporo filmów, także będziecie mogli je sobie zobaczyć fragmentami. No i co, bez zbędnego przedłużania, po prostu intro. Teraz. Wygląda, nie wiem czy apetycznie, no ale ważne, że jakoś wygląda. A my dla Was zobaczymy po prostu, czy jest to dobre, czy nie. A w dzisiejszym odcinku przetestujemy dla Was tą oto zupkę chińską. Jest to Hot Ano Spicy Chicken Flavor. Jest to taka zupka, proszę. Będziemy testować te oto właśnie Cheetosy, które do mnie przyleciały. Tak. Zobaczymy jak smakują, czy warto, czy nie warto. Tak, moja ocena to jest 7 na 10, bo jest lekko pikantne, jest, no po prostu musicie lubić rzeczy lekko pikantne. Chrupki Dragon Fingers o smaku kimchi. Siema, witajcie w dzisiejszym odcinku, ja jestem RT, a co będziemy robić w dzisiejszym odcinku? A w dzisiejszym odcinku przedstawimy dla Was nowość z żabki. Arizona Fruit Punch Fruit Juice Cocktail. Dobra, tak więc my już mamy tutaj Zupę kimchi, no i sprawdzimy, czy to jest w ogóle dobre, czy nie. Otóż przetestujemy dla Was Cheetos Flaming Hot. Są to ostatnie chipsy z serii Flaming Hot. Proszę. Wyglądają o tak, W ten sposób. więc jakby wyglądają fajnie, mają posypkę jakąś na sobie, coś takiego. Tak jak kiedyś były takie te maczugi. Witajcie, jestem RT, a co będziemy robić w dzisiejszym odcinku? A w dzisiejszym odcinku mleko czekoladowe po czesku. Tak, to jest czeskie mleko czekoladowe. No tak więc sprawdzimy dla Was jak smakuje, jak wygląda, no i itp. No. Jak pachnie? Tak, Mleko już zostało poprawnie wyciśnięte. Jest go o dziwo bardzo dużo. Tak, Bo jest dwie go takie szklanki, o dziwo czyli bardzo pół dużo. litra. bo naprawdę nie zapowiadało się, że tyle będzie, no a sami widzicie, że mamy dwie pełne szklanki, no więc testujemy. Dokładnie. Dobra, tak więc w mojej opinii mleko jest bardzo dobre. Porównając do tych, które piłem w podstawówce, jest to no lepsze, takie bardziej mleczne, ma mleczny bardziej posmak, jest takie delikatnie, idealnie zrównoważone, fajne czekoladowe, przebija się smak czekoladowy, takie kakałko z czekoladą. No ogólnie na śniadanko, drugie śniadanie do szkoły, do jakiejś kanapki czy coś, myślę, że bardzo dobre. Fajnie, że mają to w Czechach. W Polsce ostatnio takich mlek nie widuję, niestety, ale jakby było, to jak najbardziej bym praktykował spożywanie jego. No i co? Moja ocenka 10 na 10. Siema, witajcie, jestem RT, a co będziemy robić w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku przetestujemy dla Was tą oto dubajską czekoladę. Jest ona kupiona w Dubaju przez moją ciocię, przywieziona do Polski, więc prosto z Dubaju, nie jakaś polska podróbka. I no, przetestujemy ją dla Was dzisiaj. Pozłacane, wszystko tak jak powinno być. Czuć pieniądz. Dobra. Tak więc odpakujemy ją z tego sreberka. Wygląda jak batonik taki duży. Wygląda jak batonik na razie. Ale dobra, wiecie co? Teraz przełamiemy ją dla Was i zobaczycie jak ona wygląda w środku. Uwaga, po cichu. ASMR. Na moje odczucia z tej czekolady są takie, jak się ją bierze i się gryzie, to się czuje jakby był taki piasek w środku, co tak zgrzyta w zębach trochę. Może to właśnie przez to ciasto kataifi, tak jak wspomniał tutaj Anton. No ale całkiem spoko się je, nawet dobra. Słodka za bardzo nie jest, na zewnątrz trochę czekolady, tak więc myślę, że spoko połączenie, ale jak za tą cenę to nie polecam. Bierzemy się za testowanie dzika, ja się spodziewam po tym, że to po prostu będzie zwykła woda z posmakiem tego picza, tak? Tak jak to zazwyczaj jest w tych wszystkich witaminowych wodach, bo to jednak ma na tym polegać, że to nie ma być tako do wypicia sobie dla smaku, tylko po prostu to ma witaminy, więc jak jesteśmy na jakimś rowerze, się długo jedziemy, się spocimy, zmęczymy, wiadomo, wypłynęliśmy
wtłuczemy te wszystkie minerały, to żebyśmy się takiej wody napili i odzyskali po prostu te witaminy, a nie żebyśmy se pili dla smaku, a posmak jest po to, żeby to się po prostu przyjemnie piło, tak? Ty, ale jak to pachnie! A w dzisiejszym odcinku przetestujemy dla was coś, co może zmienić losy ludzkości, mianowicie to bubble tea w puszce. Tak jak bubble tea bardzo lubię, ale nie piję za często, bo jest drogie i nie można go wziąć gdzie się chce, tak tutaj mamy inną sytuację, bo jest to bubble tea za 3 zł, jest w puszce poręczne, można je zabrać gdzie tylko chcemy. No i co? I zobaczymy jak smakuje, pachnie i wygląda. Co najważniejsze jest z bąbelkami, z tymi kulkami. Właśnie, nie mogę się doczekać, kiedy to otworzymy i spróbujemy. Wy też, chłopaki? Dokładnie Dokładnie tak. tak. No, tak więc co? Chyba trzeba zabrać Bierzemy się za rozlewanie. za rozlewanie, dokładnie. Zobaczymy, czy tutaj pierwsza szklaneczka wypadną te kuleczki, tak? Dokładnie, tak więc proszę bardzo, nagrać jak otwieramy. A to jest gazowane w ogóle? Zobaczymy. Oj, gazowane ewidentnie. A może nie? Dobra, tak więc Gazowane bubble tea? jak pachnie? Ło, pachnie chemicznym arbuzem. Tak, no pachnie No chemicznym takim arbuzem, chemicznym no. arbuzem. No, No ale jak bubble tea po prostu. O, i nie zaobserwowaliśmy żadnej kuleczki w nie ma pierwszym. kuleczek, uwaga, może w drugim poleci. Oj, to chyba gazowane w ogóle nie jest. Znowu nie ma kuleczek? Znowu nie ma kuleczek? O, i tu ile są kuleczek. wszystkie kuleczki. Cześć, witajcie, jestem RT, a w dzisiejszym odcinku jest z nami gość specjalny. Jestem Michał, lubię oglądać porno. Tak jest, i dzisiaj przetestujemy dla was tego oto syna. Jest to Miller Miś o smaku dubańskiej czekolady, więc zostanie on dzisiaj dla was przetestowany. Taki bardziej czekoladowy niż zielony, tak jak pistacja. Tak, wygląda ciekawie, na pewno zachęcająco, tak? Zachęcająco. Kolego dobrze wstrząsnął, więc nie musimy się obawiać. Tak więc co, najpierw jak zawsze próba zapachu, zobaczmy jak pachnie. Ja powiem szczerze, pistacji żadnej tutaj nie czuję. Tak, Czuję dokładnie. czekoladowy smak. Intensywny czekoladowy smak. Intensywny kakao czekoladowy jakieś. zapach. Tak, kakao po To prostu. takie kakao. To moim zdaniem smakuje delikatnie pistacją, ale tak minimalnie. Czuję tu bardziej czekoladę i orzechy. No jak normalny czekoladowy Miller Miś. Cześć, witajcie, jestem RT, a co będziemy robić w dzisiejszym odcinku? Testować czekoladę? Tak jest. Przetestujemy dla was tą oto czekoladę. Jedną i drugą. Jedna jest jabłko wiśnia, druga jest jabłko mięta. Jest to nowość. Nowe czekolady wyszły tym barka w połączeniu z wedlem. Proszę sobie zobaczyć. Tak się one prezentują. I co? Dzisiaj dla was je przetestujemy i jak zawsze damy wam rzetelną opinię. Tak jest w przekroju, proszę zobaczyć. Tak, możesz pokazać. Tutaj ma logo czekolady. Tak. Tutaj ma jakieś logo wedla chyba czy coś. Tak. Taki kawałek. Dobra, no to po prostu zabieramy się za testowanie, nie? Dokładnie. Dokładnie. Smacznego. No ja mogę powiedzieć tyle. Jest bardzo miętowa. Okej, jak dla mnie, ja się nie zgodzę z tą opinią, że jest bardzo miętowa, bo miętowy jest tylko posmak, a sama konsystencja jest taka sobie bardzo, taka niejednolita, taka trochę tej czekolady, trochę tego nadzienia, ono jest takie miękkie, no mi to nie współgra. Cześć, witajcie, jestem RT, a w zeszłym tygodniu nie było odcinka, tak więc tutaj będziecie mieli w drodze wyjątku jakby w tym tygodniu, w tą sobotę, albo normalnie by tego odcinka nie było. I w dzisiejszym odcinku będziemy testować Patet Jungle i jeszcze jakieś drugie lody możesz pokazać. Jeszcze będziemy testować takie sorbet kulki. Nazywa się to sorbet ice cream balls. Tak, Jest to 12 kulek i ogólnie to jest mega drogie, bo to kosztowało aż 10 zł. to kosztowało aż 10 zł. I uwaga, tu jest mniej lodów niż w tym, gdzie to kosztowało 4 zł. Tak więc bierzemy się za testowanie magicznych kuleczek, jest to smak mango. Wygląda to tak, są to takie kulki po prostu. Dokładnie, jest to taka kulka, o tutaj z sutkiem. Tak. Tak więc testujemy. Jest dobra, ale taka nietypowa, taka, no czuć za zagraniczne, że w Polsce takich nie ma. Czekolada jest mocno nietypowa. Naprawdę dużo upchali tam tej lukrecji No. za czekoladę. Przez to jak ją jemy, to jest taki, są te kawałki takie gumiaste tej lukrecji. Tak. Ale połączenie jest naprawdę zajebiste. W ogóle ta czekolada nie smakuje jak typowa czekolada. No. Bardzo intensywna mleczna, plus ta lukrecja, nie? Ta lukrecja, mi się podoba to połączenie. Mi się podoba też.
Musicie to lubić, to nie każdemu przepasuje, ale dla mnie akurat jest naprawdę zajebista. A właśnie mi się wydaje inaczej. Jak ktoś nawet nie przepada za lukrecją, to w połączeniu z tą czekoladą Ale no, ona jest naprawdę dobra. warto spróbować, myślę, tej czekolady na pewno. Nie jest też mocno wyczuwalna, ale jest taki fajny posmak tego. Zajebista jest. Tak. Jest to pizza, która przyjechała do nas prosto z Czech i dzisiaj bierzemy się za jej testowanie. Tak, kupiłem ją w Czechach. Dobra. U mnie nawet ta dekoracja fajnie smakuje, ma taki fajny smak, ale jest taka bardzo słodka. Dla mnie to jest prawdziwa czekolada. Nie smakuje jak jakaś Milka. Czuć, że to jest z prawdziwego kakao robione. Zapach ma z samej lukrecji, ale w smaku już nie jest to sama lukrecja. Cytryna może? Aż mnie to zaskoczyło. Nie jestem w stanie stwierdzić, co to jest w środku za nadzienie. Ja próbuję wyczuć, ale Może to jest coś ze słodyczami związane, nie mam pojęcia. tak. No, moja ocena generalnie to jest 10 na 10, jest bardzo dobre. Chociaż nie wiemy co to jest, no. Po prostu, ale nie jest to zwykła lukrecja, tylko lukrecja nadziana jakimś owocem, więc... Uwaga, o, otwiera się tak, fajnie. Widać, że butelka taka przyjazna, praktyczna bardzo, bo na dzióbek, czyli łatwo można sobie skorzystać tam, nie wiem, no gdziekolwiek, No prawda? i taka trochę dziecięca, moim taka- zdaniem. Dziecięca, ale praktyczna, no. Ja bym się na przykład nie wstydził z takiej napić, bo ja nie mam wstydu, jak już pewnie wiecie, to... Nie no tak, pozdrawiam. ale chodzi mi o design, nie? Że O, taki... design ogólnie dosyć dziecięcy, no i sam obrazek, proszę zobaczyć, że jest on dosyć taki, no właśnie przemawiający raczej do tych młodszych tych. Fajny, Fajny. taka pomarańcz. Tak, taka pomarańcz, ale no taka chemiczna, no wygląda. Zobaczymy zaraz jak smakuje, No. powiemy. Tak więc co, zabieramy się za próbę smaku, zdrówko. Tak. Piwo Janka do białego ranka. Piwo Janka do białego ranka. Zdrówko. Zdrówko. W dzisiejszym odcinku stestujemy lody Pateca i porównamy dwa smaki do siebie. Mamy Tak. tutaj Sensei, Patec Sensei. To jaki najpierw? Tego Senseja czy tego? Może być ten Sensei. Cię wyłamał? Dobra, tak więc no ja na razie mam takiego i potem zobaczymy tą drugą stronę. No. Tak więc bierzemy się za testowanie. Tak, bierzemy się za testowanie. Bardzo dobry, taki owocowy mocno. Tak, akurat się dobrze zmroziły, bo tamte nie mieliśmy tak mocno zmrożonych, a te są dużo lepsze. Bo one są ice. Wydaje mi się, że jeszcze bardziej orzeźwiające. No. Czy to na plus, czy to na minus? Mi to pasuje akurat w czekoladzie. Tak? Ja nie czuję tak jak w tej poprzedniej czekoladzie, co mieliście odcinek... Bo nie to wiem, są co- mniejsze kawałki. 2 tygodnie temu, czy jakoś tak mieliście odcinek, to jakby wyglądało to inaczej. Tam była mocniej wyczuwalna ta lukrecja, a tu jest spoko. Cukierki naprawdę dobre. No. Też coś nietypowego, czego w Polsce nie ma. W Polsce jest problem, jak porównujemy to teraz, to jest problem z intensywnością czekolady. Te czekolady są dużo bardziej intensywne. Dokładnie. One są takie ciekawsze. W Polsce to jest jednolite i tak naprawdę każda smakuje tak samo. No podobnie, może nie tak samo, ale bardzo podobnie. Bardzo podobnie, ale naprawdę warto spróbować tej z Islandii. Lutą lukrecji. W dzisiejszym odcinku przetestujemy dla was Bubble Tea, ale uwaga, Bubble Tea. Bubble Tea. I Lady Baba. Bubble Tea. Gdzie mamy dla was 3 Bubble Tea dzisiaj Tak. w jednym odcinku. 3 je dla Bubble was Tea w jednym przetestujemy. odcinku. Słuchajcie, jebać biedę, bieda jest do dupy. Tak. My jesteśmy bogactwem, bogaci jesteśmy, rozumiecie? Mam nadzieję, że aparat to wyostrza. Nie wleciało ona z byle jakiego sklepu, tylko z jakiegoś, nie wiem jakiego to konkretnie, ale ze sklepu z Portugalii. Uwaga, jest to Fanta z Portugalii, jak możecie zobaczyć. O smaku, już wam mówię, guaryny. Ja nie wiem dokładnie co to jest za smak, Tak. ale no ogólnie jest to o smaku guaryny. Ale no, Jak ktoś by mi to dał, to powiedziałbym, że to jest bardziej piwo niż Fanta, jeżeli bym nie widział tego opakowania, nie? no to smakuje trochę jak takie smakowe piwo czy coś, bo ten smak jest taki bardzo delikatny, taka trochę goryczka. Gazowany, Tak, gazowany, goryczka, bardzo ale nie do delikatna końca jakiś słodycz. owoc w środku. Tak, słodycz jest bardzo delikatna, tutaj mało wyczuwalna. Jest to chałwa, proszę Państwa. Jest ona, proszę zobaczyć, z orzechami i winogronami. Chałwa się prezentuje w ten oto sposób. Można zobaczyć.
Może nie wygląda zbyt kusząca, może trochę jak gówno, ale kto wie, no może fajnie smakuje. No, Zaraz zobaczymy. Widać, że są orzechy też w środku. Widać, że są pokrojone. Jeżeli chodzi o mnie, walory smakowe to bardzo dobra. Wydaje się, że podstawa jest waniliowa, ale jakby tak naprawdę smak jest zupełnie inny, bo ma naprawdę napchane z tych dodatków bardzo dużo. Co testujemy, nie? Testujemy, tak jest. Zdrówko naszych subskrybentów, Tak. a nie subskrybujących kanał nie pozdrawiamy. Taka niepozorna zupka z Korei, która miała okazać się bardzo ostra, okazała się jednak taką no pozorną bardzo zupką. Co prawda z Korei, ale w ogóle nie ostro, więc no mnie ta zupka nie zaskoczyła osobiście. No dla mnie ona wypadła słabo na tle tych wszystkich ostrych rzeczy, które testowaliśmy i czy by podobnie, no jakbym miał okazję przetestować, to bym przetestował. No pewnie tak, ale no, bez jakiegoś szału. No taki smak, lubię w ogóle takie smaki właśnie egzotyczne poznać, jak na przykład właśnie takie egzotyczne właśnie koreańskie, takie popróbować sobie, lubię takie smaki zagraniczne. Ogór jest potężnych rozmiarów, tak się prezentuje nasz ogórek. Jak widać jest on w porównaniu na przykład do ręki bardzo duży. Kolor napoju płynu, w którym kisił się Tak, no ogór. wygląda normalnie. Wygląda normalnie, wygląda wszystko tutaj wygląda tak naprawdę jak normalny ogórek. Ogólnie ogórek ku mojemu zaskoczeniu okazał się fajnie ostry, taki przyjemny ostry, no jak ja lubię ostre, mi to pasuje, no. Przyjemnie to jest wyczuwalne i to nie jest taka po prostu ostrość, tylko to jest tak, że trochę jest wyczuwalny ten smak ogórka, ale jednak jest taki dość ostry. Także ocena moja to też jest 7 na 10. Widzieliście już wszystkie materiały, które nagraliśmy dla Was w tym roku. No i zbliżamy się coraz bliżej 30 000 wyświetleń. Jeden odcinek wyszedł dla Was opóźniony o tydzień i dlatego były wakacje, 2 odcinki pod rząd, tydzień po tygodniu. Dziękujemy Wam za te wszystkie wyświetlenia, bo już jest prawie 30 000 na ten moment. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będą się te filmy Wam jeszcze bardziej podobać. I właśnie, i w przyszły rok nie myślcie sobie, że robimy zakończenie. Nie, my robimy pożegnanie roku 2025 i niedługo będzie rozpoczęcie roku 2026 i odcinki będą jeszcze lepsze, postaramy się jeszcze bardziej i mam nadzieję, że będą się coraz bardziej Wam podobać i że będziemy mieli jeszcze więcej wyświetleń. Fajnie by było zrobić ten próg 50 000 łącznych, Wyświetleń, to tak. byłoby fajnie zrobić, myślę. Więc mam nadzieję, że nam w tym pomożecie. Myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że to jest taki nasz cel. Taki na nasz cel życiowy. na przyszły rok. Tak więc co? Do zobaczenia w przyszłym roku. I mam nadzieję, że ten cel 50 000 jakby przebijemy, bo pokazaliście, że możecie naprawdę dużo, bo naprawdę bardzo dużo wyświetleń wpadło w tym roku. Tak więc co? Po prostu do zobaczenia w przyszłym roku w następnych odcinkach. Tak jest. Dziękujemy za ten rok. Do zobaczenia w przyszłym.